Jak oglądacie moje filmy, pewnie zastanawiacie się, jak to się dzieje, że biegam takie długie dystanse, gadam głupoty do kamery, często nawet nie wyglądam na zmęczonego. Nie jestem kosmitą, wiem, bo mama mnie badała. Po prostu jest to zasługą odpowiednich treningów, które od lat wykonuję w okresie przygotowawczym. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić kilka porad, które sprawią, że Wasze treningi będą łatwiejsze i przyjemniejsze, a w przyszłości pozwolą Wam biegać tym samym tempem, mniej się męcząc, lub pozwolą biegać tempem szybszym przy takim samym zmęczeniu jak teraz. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez Świat i znajduje się właśnie przed Expo Rzymskiego Maratonu. Jak 14 lat temu zaczynałem biegać, moja twarz po kilku minutach stawała się purpurowa, a przebiegnięcie ciągiem więcej niż 3 km na raz było dla mnie wyzwaniem nie do osiągnięcia. Dzisiejszy film jest wypadkową mojego 14-letniego biegowego doświadczenia, także nie przedłużając, zapraszam do pierwszej porady. Pierwsze i moim zdaniem w tym momencie najważniejsze jest to, abyś biegał wolniej. Tak, po prostu biegał wolniej. Jeśli na każdym treningu po kilku chwilach jesteś czerwony, jesteś purpurowy i nie masz oddechu, oznacza to, że prawdopodobnie biegniesz za szybkim tempem. Przykładowo, jeśli Twoje średnie tempo na kilometr wynosi 5,0, to spróbuj sobie pobiegać 5,30, spróbuj pobiegać 6,0. Tak, potestuj sobie, które tempo będzie dla Ciebie bardziej komfortowe, przy którym będziesz się mniej męczył i takim tempem biegaj tak 70-80% treningów. Zaufaj mi, o wiele większą siłę i wytrzymałość zbudujesz biegając w ten sposób, niż biegając każdy bieg na rekord. Bo przez bieganie każdego biegu na rekord czasu Twój organizm nie ma kiedy się zregenerować, a przez to Ty zamiast progresu zaliczasz regres. Jeśli chodzi o budowanie prędkości, to naprawdę wystarczy jeden trening na tydzień, jeden trening na 2 tygodnie, a całą resztę poświęć na budowanie wytrzymałości i regenerację biegową. Popraw swoją posturę biegową. Prawdopodobnie, jeśli niedawno zacząłeś biegać, to możesz biegać delikatnie przygarbiony, Twoje nogi mogą nie pracować w odpowiednim zakresie, także warto zobaczyć sobie na YouTubie na przykład, czy na innych mediach, jak powinno się biegać, jakie zakresy ruchów powinno się robić i staraj się to naśladować. Moje top 3 porady w tej tematyce, które jest bardzo łatwo zastosować, a równocześnie bardzo dużo mogą Ci dać, to wyprostuj się, to po pierwsze. Po drugie, gdy biegasz, to staraj się przez chwilę jakby uderzać piętami o pośladki, przez co zwiększysz zakres ruchu nogami i staraj się pracować rękami na przemian z nogami. Czyli jak prawa ręka idzie do przodu, to powinna iść do przodu lewa ręka, a jak idzie lewa noga do przodu, to do przodu powinna iść ręka prawa. Postaraj się zająć swoją głowę czymś innym niż myślenie o biegu, o bieganiu, które w tej chwili robisz. Możesz myśleć o wszystkim, możesz sobie myśleć, co zjesz na obiad, możesz sobie planować kolejne wyjazdy, treningi, możesz sobie planować, nie wiem, przemeblowanie w domu. Ważne, żeby znaleźć sobie jakiś temat, który będzie Ci zaprzątał głowę podczas biegu, przez to nie będziesz tak bardzo się skupiał na tym, że może być Ci w tej danej chwili niekomfortowo, nie będziesz się skupiał na tym, ile Ci jeszcze zostało do końca dzisiejszego treningu, a zamiast tego będziesz myślał możliwe, że o czymś przyjemnym, możliwe, że o jakichś kolejnych planach i dzięki temu w swojej głowie pobudzisz te pozytywne emocje, które pozwolą Ci ukończyć bieg może nie szybciej, ale pozwolą Ci go ukończyć w taki sposób, że nawet nie zauważysz, kiedy te kilometry, które na dany dzień treningowy sobie zaplanowałeś, miną. Kolejnym elementem budującym możliwość gadania podczas biegania, moim zdaniem bardzo ważnym elementem, są przebieżki. Przebieżki to jest taki rodzaj truskawki na torcie Twojego treningu, takiej końcówki mocnego zakończenia treningu. Czym są? Już śpieszę tłumaczyć. Aby poprawnie wykonać przebieżkę, potrzebujesz prosty odcinek 100 metrów, na którym na koniec, na zakończenie treningu będziesz mógł się rozpędzać, czyli biec szybciej niż na treningu. Załóżmy, że na treningu biegniesz 5,0 na kilometr,
to na przebieżce powinieneś biec koło 4 i przez dystans około 100 metrów, jak wcześniej powiedziałem. Dzięki temu twój organizm się odmula, te 100 metrów jest takim jakby nowym bodźcem dla twojego organizmu i również przez to, że biegniesz to szybciej niż zwykle, to twoje mięśnie i twoje ciało zaczyna zupełnie inaczej pracować, no i też w przyszłości może szybciej biegać. Zależnie od stopnia zaawansowania twojego organizmu i zaawansowania twojego, takich przebieżek na koniec treningu powinieneś wykonywać od 3 do maksymalnie 5. Odebrałem właśnie pakiet startowy, w którym był plecak, a jako że drugi już mam na plecach, to ten będę nosił z przodu, więc Rom Maraton, Rzym Maraton, to mogła być wasza reklama. Jeśli chcecie nawiązać współpracę, to zapraszam do kontaktu. A tymczasem przechodzę płynnie do 5. punktu dzisiejszego poradnika, który moim zdaniem jest jednym z kluczowych w budowaniu wydolności, w budowaniu prędkości, w budowaniu możliwości biegania, gadania i nagrywania. Czym jest ten 5. punkt? Otóż są to wszelkiego rodzaju interwały, zarówno szybkościowe, jak i siłowe. Wszystkie interwały to są takie treningi, które będą dla Ciebie raczej niewygodne, raczej w danym momencie robienia treningu nie będą sprawiać Ci przyjemności, ale będą dawać naprawdę wyśmienite efekty. Jednym z moich ulubionych przykładów takiego interwału siłowego jest znalezienie sobie około 50-100 metrowej górki i bieganie jej i zbieganie na zmianę tak od 6 do 10 razy. Czyli wchodzicie na dół górki, biegacie na górę siłą piekielną, ogniem piekielnym, w dół możecie sobie truchcikiem i powtarzacie to od 6 do 10 razy. Naprawdę budują siłę konia. Jeśli chodzi o interwały szybkościowe, to są one zależne od tego, jakie dystanse normalnie biegacie i w jakich dystansach chcecie startować na zawodach. Kluczowe w bieganiu tych interwałów jest to, żeby każdy z jego elementów biec mniej więcej tą samą prędkością, żeby nie robić czegoś takiego, że pierwszy biegniecie na taką ścierę, biegniecie ile macie w płucach, ile macie sił, kolejny już troszkę wolniej, trzeci jeszcze wolniej, czwarty to już w ogóle się wleczecie. Takie coś nie ma sensu. Każdy z tych odcinków szybkich powinien być przebiegnięty mniej więcej z tym samym tempem. Chodzi oczywiście o stałe tempo, a nie średnie tempo. Czyli nie biegnijcie na początku, powiedzmy jak miecie ten interwał na kilometr. To nie chodzi o to, że na początku biegniecie pół kilometra 4,0, a drugie pół kilometra 6,0. Nie. Chodzi o to, żeby ten cały kilometr przebiec mniej więcej tempem 5,0. A jeśli chodzi o przykładowe te treningi dla szybkości, bo pewnie chodzi Wam o liczby, to mogę Wam polecić 800 na 400, czyli 800 metrów szybko, 400 wolno, powtarzamy 5 razy. To raczej dla większości biegaczy. Jeśli biegacie dłuższe dystanse jak ja, to moim ulubionym treningiem, który buduje wydolność, jest 1,5 kilometra wolno, a naprawdę bardzo wolno poniżej tempa startowego i kilometr bardzo szybko, tak z minutę szybciej od tempa startowego. I taki interwał powtarzam od 4 do 8 razy, zależnie na jakim etapie treningu aktualnie jestem. Jeśli dotarłeś do tego etapu filmu, to mogę zaryzykować stwierdzenie, że te wideo, które nagrywam, Ci się podoba. Także chciałbym Cię prosić o zostawienie subskrypcji. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi znacznie pomoże w rozwoju kanału. Z góry dzięki. Ostatnią rzeczą, a nawet bym powiedział takimi dwiema połówkami, które się składają w jedną rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć, jest zadbanie o odpowiednie żywienie oraz o odpowiednią regenerację. Bo wytrenowanie swojego ciała, a potem nie dawanie mu odpowiedniej ilości regeneracji, nie oddawanie mu odpowiedniego paliwa, odpowiedniego jedzenia, ja bym tak porównał do kupna sportowego auta i potem przerobienie go na gaz, bo jest taniej, jest ekonomiczniej i jest łatwiej. No, myślę, że nie tędy droga. Także postarajcie się o to, aby mieć przynajmniej te 7 godzin snu podczas doby. Postarajcie się o to, aby nie jeść byle czego rano, nie jeść byle czego po południu, nie jeść w losowych godzinach, nie jeść rzeczy
bardzo mocno przetworzony, tylko w miarę możliwości. Wiadomo, nie zmieniajcie wszystkiego, ale starajcie się jeść takie mniej przetworzone rzeczy. Przykładowo, jak na śniadanie jecie takie płatki słodkie, to spróbujcie zasobić się owsianką. Dla mnie to naprawdę dużo zrobiło. To wszystkie porady, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem, a jeśli chcecie zobaczyć, jak przebiegam maraton w Rzymie przebrany za Mario, to zapraszam do filmu, który w tej chwili macie na ekranie. Ciao!